Sumer to starożytna kraina w Mezopotamii. Nizina utworzona przez Eufrat i Tygrys, który bieg znacznie się zmienił od tamtych czasów. Pierwsze osady sumeryjskie powstały około 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. Poziom morza był wówczas niższy od obecnego, a jego linia brzegowa była głębiej. Nie wiadomo skąd przybyli pierwsi mieszkańcy, więc stwierdza się, że byli potomkami wcześniejszych osadników, czyli Sumerów. Typowe były wsie i obozowiska w najwcześniejszym okresie. Były też i miasta, jak Eridu, Ur, Uruk. To tam powstawały monumentalne budowle wyróżniające te osady od innych. Ludność zajmowała się głównie rolnictwem i hodowlą. Było też łowiectwo i zbieractwo wodnego ptactwa. Miasta i uroczystości religijne były momentem wymiany handlowej z przybywającymi pielgrzymami. Po tym wczesnym okresie następuje kolejny, który charakteryzuje się niezwykłym rozwojem i przemianami niespotykanymi w innych okresach. Masowo zasiedlano tereny na północ, rozwinęło się rolnictwo, zaczęto używać radła. Znikają mniejsze osady wokół Ur i Eridu, powstają nowe miasta jak Nippur. Ludność chroni się w murach miast, bojąc się pojawiających się coraz częściej najeźdźców. Im dalej na północ, tym bardziej bezpiecznie, to też małe osady wokół Uruk i Nippur rozwijają się. Najeźdźcami byli nomadzi z pustynnych terenów, których nęciły bogactwa Sumeru. Dzięki rozrostowi miast rodziły się nowe myśli i idee. Powstały ogromne kolumny w budynkach świątynnych, nowy wynalazek architektoniczny, a ściany wewnątrz pokrywane były freskami. Doskonalono też w tym okresie pismo, wynalazek zdolny pokonywać ogromne odległości czasu i przestrzeni. Dzięki niemu łatwiej było zarządzać rozległymi terytoriami. Początkowo była potrzeba zapisywania ilości rzeczy, inwentarzu. Jak się zdaje, to właśnie zrodziło powstanie pisma. Z czasem znaki zostały uproszczone, łagodzono je i stylizowano. Piktogramy z czasem zastąpiono czysto fonetycznymi wartościami znaków. W tym okresie w miastach władzę sprawowało zgromadzenie ludowe. Sądziło ono też przestępców. Jednak co wyróżnia miasta Sumeru, to Liga Nippur, którą utworzono, by sprzymierzyć wszystkie miasta Sumeru. Jak łatwo można się domyśleć, Liga powstała wobec narastającego niebezpieczeństwa ze strony koczowników z północy i zachodu. W historii Sumerów rozpoczyna się nowy okres, owiany tajemnicą epickich i bohaterskich opowieści. Należy on jednak do prehistorii. Wiemy jedynie, że wprowadzono wówczas nowe rodzaje unowocześnień w budownictwie i sztuce. Działania Ligi przyniosły odprężenie w stosunku do najeźdźców. Mimo wszystko nadal znikały wsie wokół miast, które bardzo gwałtownie rozrastały się. Miasta otaczano również murami, co było przyczyną? Otóż zaczęły się wewnętrzne rywalizacje tych ogromnych miejskich ośrodków. Rywalizacje podyktowane rządzą łupów i panowania, cechą tak charakterystyczną dla ambitnych wojowniczych władców. W tym okresie to miasto Kisz narzuciło panowanie na inne ośrodki Sumeru. Epickie opowieści o bohaterach z tego okresu mówią nam, co potwierdza również tradycja z sumeryjskiej listy królów, że pierwsza dynastia powstała w Kisz, ale w wyniku walk i podstępów władza królewska przeszła w końcu do miasta Uruk. Władza królów sumeryjskich była bezgraniczna i bezczasowa. Opierała się na przybocznej gwardii niewolnych. Ich ciała i dusze należały do pana i władcy. Gwardziści jadali w otoczeniu króla w pałacu i otrzymywali od niego nadania ziemi, z których się utrzymywali. Byli nie tylko żołnierzami, ale i robotnikami w czasie pokoju. To właśnie w tym czasie władca sumeryjski poszukiwał boskich sankcji co do swojej władzy. Poszerzał także swoje kompetencje jako władca w czasach pokoju. Król dbał o sądy i sprawiedliwość dla najuboższych warstw oraz bacznie zwracał uwagę na pracę w czasie pokoju, jak budowa świątyń czy kanałów irygacyjnych. Król wojownik
król kapłan. Tak mówią eposy o tej epoce. Król dbający o dobre relacje z bogami. Takie tytuły nosili władcy głównych miast. W mniejszych miastach władcy to ensi, czyli inaczej kierownicy prac rolnych. Później ensi to zarządcy prowincji. Rozwój pisma pozwala Sumerom na coraz lepsze zapisywanie historii. I tak kolejny okres wczesnych dynastii jest już nieźle udokumentowany w źródłach. Najsilniejszym regionem Sumeru były miasta nad Eufratem. Władza dynastyczna przesunęła się do Uruk. Miastem, które najbardziej rywalizowało z Uruk, było Ur. Władca Ur oznajmił, że jest królem Kisz, co może sugerować, że był w owym czasie hegemonem Sumeru. Jego synowie nie tytułowali się już w ten sposób, a więc prawdopodobnie władza przeszła na innego władcę sumeryjskich miast-państw. Ur było ważnym ośrodkiem, a gdy w 2340 roku przed naszą erą miasto zdobył Sargon, było to uznawane za zdobycie całego Sumeru. Nie inaczej sprawy miały się nad Tygrysem. Tutejsze miasta także rywalizowały z sobą o wpływy w tych pomniejszych. Największe z nich, Umma i Lagash, konkurowały z sobą, wywołując konflikty zbrojne. W sprawy tych miast często mieszali się władcy miast Akkadu i Elamu. Jednym z najwybitniejszych królów okazał się Lugal-Kin-She-Dudu, władca Ummy, który uwolnił się od sporu z Lagash i podbił Uruk i Ur, stając się panem całego Sumeru. Sięgnął on tym samym po tytuł króla Kisz. Wkrótce też zawarł pokój i sojusz z królem Lagaszu, kończąc wiekowe spory graniczne swoich przodków. Krótko jednak po objęciu władzy przez jego następcę, miasta zostały najechane przez młodego władcę Akkadu, Sargona. To on teraz stał się nowym władcą całego Sumeru i starał się utrzymać ten stan rzeczy przez całe swoje panowanie. Oczywiście kosztowało to wiele wysiłków, bo miasta Sumeru ciągle próbowały wyzwolić się z narzuconej im siłą władzy Sargona. Wybuchały bunty, a następca Sargona brutalnie je dławił, mordując Sumerów. Na krótko bunty pozwoliły wyzwolić się południowym miastom Mezopotamii, ale kolejni władcy akadyjskiej dynastii odzyskiwali oderwane terytoria, dzierżąc hegemonię Sumeru do 2154 roku przed naszą erą. To w tym burzliwym okresie doszło do sukcesów gospodarczych i politycznych miast państw Sumeru. Coraz bardziej bogaciła się warstwa uprzywilejowana kosztem tej najbiedniejszej, często mieszkającej w nędznych szopach. Rdzeniem miast były świątynie pełniące funkcje administracyjne. Na ich czele stał ensi mający do dyspozycji rezydencję należącą do kompleksu świątynnego. Cała rodzina ensiego kierowała pomniejszymi świątyniami, począwszy od jego żony, a skończywszy na dzieciach. Gospodarka opierała się na rolnictwie. Odmiennym od świątyni przybytkiem był pałac, zamieszkiwany przez władcę. Władcę, który nadal był kierownikiem, obrońcą i stróżem praw obywateli. To w tym okresie powstały właśnie słynne reformy Uruinginy. To one miały zapewnić sprawiedliwość i ochronę dla najuboższych mieszkańców. Ciągle rozwijano pismo oraz sztukę reliefową. Tymczasem władza dynastii akadyjskiej ciągle słabła. Pojawił się niebezpieczny wróg z północnego wschodu – Gutejczycy. Pojawili się niespodziewanie, grabili i znikali, nim na miejsce przybywały oddziały wojsk obronnych. Akkad był centrum handlowym całego regionu Sumeru. Ciągłe najazdy sparaliżowały gospodarczo życie Akadyjczyków. Rolnictwo stało się niebezpiecznym zajęciem. Nadeszła klęska głodu. Tak właśnie zaczęła upadać dynastia panująca w Sumerze. W końcu Gutejczycy postanowili zdobyć Akkad, nękany i osłabiony ich najazdami. Za panowania Naram-Sina król Gutejczyków, Larab, podbił większość miast, a inne, takie jak Uruk, wyzwoliły się z panowania Akadyjczyków i stworzyły niezależne królestwo. To właśnie to królestwo w ostatecznym rozrachunku stawiło opór Gutejczykom, a ich władca Utuchengal ostatecznie pokonał ich w bitwie pod Kamuuki.
Tirigan, władca Gutejczyków, zdołał uciec, ale wkrótce został wydany przez mieszkańców Dubrum. Utuchengal postawił mu stopę na karku, mówiąc: szybkie węże z gór napełnili Sumer niesprawiedliwością i wrogością. To już przeszłość. Miasto odżyła gospodarka, znów było bezpiecznie. O tych wydarzeniach dowiadujemy się z sumeryjskiej listy królów. Utuchengal przejął tytuł gutejskich władców, król 4 stron świata. Następca Utuchengala, Ur-Nammu, okazał się równie wielkim władcą. Podbił miasto Lagash, kończąc spory terytorialne miast nad Tygrysem. Wydał szereg przepisów prawnych, odbudował zniszczone przez Gutejczyków świątynie w całym kraju. Wprowadził także nowy system zarządzania miastami, ustanawiając urząd namiestników. Nadal byli oni określani mianem Ensi, ale ograniczono ich niezależność. Odrzucił on też dumny tytuł króla 4 stron świata, pozostając przy bardziej regionalnych tytulaturach. Nie chciał tym samym mieszać się w większe konflikty w całym Sumerze. To był najlepszy pokojowy okres w dziejach sumeryjskich. Kwitł handel, rolnictwo i miasta. Syn Ur-Nammu, Szulgi, kontynuował politykę ojca, zapewniając bezpieczeństwo i dobrobyt państwu na południu Mezopotamii. W końcu jednak uległ pokusie kontrolowania szlaków handlowych na północy i wykroczył poza granice królestwa Uruk. Przywrócił sobie także tytuł króla 4 stron świata. Nadał sobie też cechy boskie. Szulugi rozpoczął procesy mariaży, wydawał swoje córki za władców miast, które chciał sobie przyporządkować. Łupił i zdobywał miejscowości biegnące wzdłuż szlaków biegnących ku Morzu Śródziemnemu. Zaczął też budować wał obronny przed kolejną falą nomadów z Dedanumu. Ten tak zwany wał przed górami trzymać miał ich z daleka. Kolejni władcy z tej dynastii także poszerzali swoją kontrolę poprzez małżeństwa i najazdy. Sytuacja zmieniła się na niekorzyść w trakcie panowania ostatniego z nich, Ibisina. Najpierw zmienił się bieg Tygrysu, niszcząc południowe uprawy wskutek nadmiernego nawodnienia. Potem z ogromnym impetem zaatakowali Amoryci. Nie powstrzymały ich fortyfikacje wału obronnego, a ich najazdy okazały się znacznie większe od tych sprzed 200 lat, gdy Sumer zalała fala Gutejczyków. Ibisin wysłał jednego ze swych najlepszych wodzów, Iszbierę, na północ, aby zdobył on zboże dla mieszkańców i wojska. Wódz jednak okazał się nielojalny. Gdy tylko dotarł na miejsce, zażądał od swego króla w zamian za zboże ogromnej sumy oraz kierownictwa 2 miast. Ibisin nie miał innego wyjścia, zgodził się. Mimo wszystko Iszbier, chytry wódz, nie wysłał zboża do Ur, obserwując, jak potoczy się sytuacja zagrożonego państwa. Amoryci najpierw niszczyli miasta i wsie, plądrowali co się dało, mordując i zabierając w niewolę. Ibisin, król Sumeru, starał się odbudowywać fortyfikacje miast, ale szybko okazało się, że większość z nich odmówiła posłuszeństwa wobec niego. Kraj rozpadał się na jego oczach. Wkrótce pozostała mu już władza samego Ur i okolicznych terenów. Na domiar złego nadeszło nowe niebezpieczeństwo od wschodu. Niespokojna sytuacja w sumeryjskim państwie zachęciła do najazdu Elamitów. Iszbiera nadal obserwował poczynania swego króla, nie zrywając całkowicie lojalności, póki ten dzierżył władzę. Ibisin nie poddawał się, ruszył na Elamitów, doszło do kilku sukcesów w walce z nimi. Amoryci zaprzestali plądrowania, a Ibisin sądził, że przeciągnie ich na swoją stronę. Tak się jednak nie stało. Elam, mimo porażek, otrzymał wsparcie z sąsiadującego z nim ludu Suła. Ogromna fala Elamitów zalała południową Mezopotamię. Zatrzymała się pod Ur, gdyż nie była w stanie wziąć miasta szturmem. Postanowiono, że głód zmusi miasto do poddania. W końcu, nie widząc dla siebie ratunku, mieszkańcy Ur otworzyli bramy. Sądzili, że zostaną potraktowani z godnością. Górale jednak nie mieli litości. Na ulicach i placach mordowano i gwałcono, plądrując domy i świątynie. Ibisin, ostatni król z dynastii Ur,
Król Sumeru został zakuty w dyby i popędzony drogą do Elamu. Tam miał paść przed obliczem elamickiego króla Kindatu w mieście Anshan i trafić do niewoli. Iżbiera przeczekał nawałnicę i po odejściu Elamitów ruszył na południe, zajmując okolice Ur i samo opuszczone miasto. 10 lat broniły się jeszcze okupujące cytadelę oddziały Elamitów. Mimo wszystko państwo Sumeru nie powstało już nigdy na nogi.